Dzień dobry. W nowym odcinku prosto z Pragi i zapraszam do bycia ze mną, do oglądania. Kolejnym obowiązkowym miejscem to Hrad. Zamek Hrad podobno stoi tu od zawsze. Nie był zniszczony przez żadną wojnę. Myślę o XX wieku. Podejście tutaj jest nieco strome, ale spokojnie dacie radę. Bez problemu między kamieniczkami, restauracyjkami czy też sklepami z pamiątkami. A widok z Hradu, bardzo proszę. Pogodę mamy kapryśną. Raz słońce świeci, trzeba się rozbierać z jakichś tam kurtek czy też bluz. A to znowu deszczyk sobie pada. Ale może ten deszczyk wcale nie jest taki zły, bo troszkę odświeża to powietrze. Musiałem chwilkę przycupnąć i tak rozkminiam, patrząc na tym Hradzie, na moście Karola. Bardzo dużo Azjatów tutaj jest, wycieczek, mówię o wycieczkach. No i słychać oczywiście język angielski, no i bardzo dużo Polaków. Więc no gdzieś tam Francja i tak dalej. Ale my jedziemy do Azji, tam zwiedzać. A tutaj Azja przyjeżdża na przykład do Pragi. Jak się to ma w Krakowie, tego nie wiem. Wiem, że jest dużo Arabów w Krakowie. Czy Azjaci? Jeżeli jesteście z Krakowa, napiszcie mi, jak to wygląda właśnie w Krakowie. Wczoraj wieczorem bardzo ładnie był poświetlony, w zasadzie oświetlona wieża kościoła. Czekajcie, zaraz wam to pokażę. Obszedłem dookoła, bo chciałem wejść do tego kościoła, tak majestatycznie to wyglądało. Nie dało rady, albo pozamykane, albo gdzieś remont. O tym myślę, nie? O tym myślę. I teraz spróbuję się dostać. No zobaczcie, no tak to wygląda, nie? A tam z tyłu kościół. No i jak się tam dostać? Obszedłem wokoło. Nie dało rady. Tutaj kawiarenki. Ludzie siedzieli, nie? Tu jest jakaś brama, ale tutaj było wyjście z restauracji. No przecież... No i dopiero doszedłem do wejścia. Zobaczcie.
wygląda to ciekawie. Nie znam historii tego kościoła. Jakby, wiecie, patrząc na moje kanały, to raczej, na moje materiały, to raczej są plażowe niż muzealno-sakralne. Niemniej jednak, jak widzę taki piękny kościół, to przyciąga moją uwagę. Jeżeli coś wiecie na temat tego kościoła w Pradze, napiszcie mi. Z przyjemnością poczytam i zgłębię swoją wiedzę. Moi drodzy, to co mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, to tam wyżej, to jest zegar astronomiczny, jedyny taki. Co się tam wydarzyło i co on wskazuje? Położenie ciał niebieskich, kalendarz oraz 12 apostołów, którzy tam w tych okienkach się przewijali. Tuż obok tego słynnego zegara znajduje się taka kamienica i jeżeli dobrze się przyjrzycie, gdzieś w środkową część, w drugim oknie, nie chodzi mi o tą flagę, ale na tym poziomie od lewej strony, w ogóle cała ta elewacja to jest Biblia. Zaczyna się od lewej strony, to jest Adam i Ewa. Zachęcam Was do zgłębiania ewentualnie takiej wiedzy, jeżeli Was to interesuje. A ja Wam pokazuję to dlatego, że w Pradze w zasadzie każda atrakcja turystyczna, opiera się, wiadomo, na historii, no ale opiera się na Biblii. Wczoraj Wam mówiłem, żeby podążać na Moc Karola za tłumem. Jeżeli nie wiecie gdzie, tak, nie musicie załączać mapy, żeby Was doprowadziła. Wystarczy podążać za tłumem. No i jak się to ma do tego, co widzicie teraz? No nijak się ma. No przecież byście nie trafili. O, widzicie, tu Pan na przykład nawiguje, nie? Jak tu dojść? W prawo czy w lewo? Nijak. No bo jest ranek. Wiecie, że na atrakcje turystyczne staram się docierać rankiem, bo wtedy mam atrakcję turystyczną niemal tylko dla siebie. A turyści jadą do Rzynki? Do Rzynki, Panie Mietku, chyba. Bo tu coś takiego. Zaraz zobaczymy. No, niewymłócone, niewymłócone. Ale to jest taki sklep, o, manufaktura Original Czech Tradition. Świetnie odrestaurowane te kamienice. Będąc w Pradze, nie patrzcie tylko na poziomie, wiecie, tych 1,50 m czy 2 metry. Warto popatrzeć w górę. O czym ja również zapominam. Później staję gdzieś, patrzę, a tu takie piękne rzeczy. Z pieskiem, gdy jesteście, proszę bardzo, jest zadbane o czystość i o pieski.
Zdecydowanie lepiej dzisiaj prezentuje się wejście na most Karola. Chłopaki robią sobie zdjęcia. Jedyny kamienny most, który się ostał do naszych czasów. Jako ciekawostka, do budowy tego mostu dodawano białka jaj, by wzmocnić jego konstrukcję. Poprzedni most, bodaj w XIV wieku, przez powódź został zrujnowany. Odbudowano ten most. Po tym moście jeździły tramwaje. Po tym moście odbywał się ruch kołowy. Jeszcze w XIX i XX wieku konny oczywiście. Na ten moment jest to tylko ruch pieszy. Jeżeli ktoś mówi, że był w Pradze, no to na pewno był na moście Karola. Trochę zapominamy, że ten most Karola jest usłany z prawej i z lewej strony świętymi. Taka refleksja mnie nachodzi, że wszystkie te obiekty, które tutaj widziałem, Hrad, który zaraz Wam pokażę, most Karola, Orloj, ten zegar, on jest na bazie świętych. Hrad, bardzo proszę, z mostu Karola. Siedziba królów. Piękna katedra. Petrin. O, pokażę Wam z mostu Karola. Bardzo proszę, Petrin. To ta górka tam. Co Wam mogę poradzić? Jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o jakieś zakupy takie, to najlepiej odejść 5-10 minut od tego najbardziej zatłoczonego centrum, czy to most Karola, czy Hrad. Tam na pewno będzie troszkę taniej. No a jeżeli chcecie spędzić, wiecie, taką fajny wieczór w kawiarni, czy też w restauracji, no to jak najbardziej tutaj znajdziecie wszędzie takie miejsca do dobrego zjedzenia, do fajnego chillu. Jeszcze Wam pokażę ceny w sklepie, odchodząc od tego takiego głównego deptaku, takiego turystycznego. Od mostu Karola to jest jakieś 15 minut. No i zobaczcie, w takim sklepie Albert sok pomarańczowy, granini. Ceny już takie przystępne. No zobaczcie, piwko Radegast 12, 18, 19 koron. Pieczywo 6 koron bułka. W zasadzie po 6 koron są. Tu 3,50. Mały chlebek 30 koron. Właśnie wyszedłem z tego kościoła, do którego nie mogłem wejść, już Wam mówiłem wcześniej. Obok ogródka restauracji. O, widzicie, tak się wchodzi do tego kościoła. Najładniejszy kościół, w jakim byłem.
Wow, po prostu wow. Perełka. Warto zobaczyć. A jest on na prawo, jak będziecie stali przed zegarem słynnym Orloj. Na bilecie całodobowym możecie również korzystać z metra. I właśnie do metra się udajemy. Dosyć głęboko się wjeżdża, dlatego też, że będziemy metrem pod Wełtawą przejeżdżać. Po wyjściu ze stacji metra taki mały markecik jest z warzywami i nie tylko, bo i ciasto można kupić. Taki bazarek i dosyć dużo ludzi z tego korzysta. O, nawet my kupimy taką fioletową paprykę. Jak tak jeszcze tą komunikacją miejską, czy tramwajem, czy metrem, to dosyć dużo widać takich, wiecie, porobionych. To nie porobionych z napojów wysokoprocentowych, nie. Czy chcecie jeszcze tak poza odcinkiem wiedzieć, gdzie będzie następna podróż? Jeszcze tego nie wiem. Ale myślę, że kolejna podróż to będzie ciepełko. Bo Praga mimo wszystko, wiecie, no nie jest zimno. Tutaj nie chodzi się wiecie, w kurtkach i tak dalej, ale ja wolę zdecydowanie cieplejsze klimaty.